I proszę o ciszę. Jakubiak 2021, jazda! Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTubie nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i morze porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej głodomory, powiedzcie mi, jakie przetwory najbardziej wam się kojarzą z rodziną, z domem, z tym takim ciepłem panującym w kuchni? Bo mi oczywiście powidła śliwkowe. Pokażę wam, jak zrobić przepyszne powidła śliwkowe oraz domowe racuchy. Powidła śliwkowe, chociaż nie są zbyt trudne w produkcji, to niestety są czasochłonne, ponieważ tu nie dodaje się cukru, aby przyspieszyć rozpad owoców, tylko trzeba czekać i czekać i czekać, aż te śliwki same puszczą swój cukier, rozpadną i zamienią w powidła. Pamiętajcie, aby zajrzeć do środka, czy nie ma może tu takiego małego, białego, nieproszonego gościa. Wszystkie śliwki już wylądowały w garnku i teraz mój patent na urozmaicenie tych tradycyjnych powideł. Otóż trawa cytrynowa. Koniecznie musicie w nią kilka razy uderzyć, aby puściła swoje soki. Trawa cytrynowa daje niesamowitego, orzeźwiającego kopa. Trawę cytrynową musicie wcisnąć pomiędzy śliwki. Następnie dosypuję kilka goździków i jeszcze cynamon. Żeby śliwka na starcie nie przypaliła się do dna garnka, nalewam około szklanki wody na kilogram śliwek. Ta woda się wygotuje, a wygotowując się będzie zamieniała powoli śliwkę właśnie w powidła. I w ten sposób ani się to nie przypali, ani nie będzie potrzeba cukru. A ja mam teraz czas, żeby przygotować pyszne, puszyste placuszki pełne polskich jabłek. Bazą moich racuchów jest kwaśne jabłko, które najlepiej zetrzeć na grubych okach. Do startego jabłka daję teraz maślankę. Niektórzy dają do racuchów mleko, ale ja uważam, że maślanka daje taki fajny, niezapomniany kwasek. Oprócz tego moje racuchy musi coś trzymać. Najlepsze będą oczywiście jajka. Mówię tutaj o związaniu w całość placuszków. Do całości dodaję 2 jajka. Żeby placuszki były jeszcze bardziej treściwe, należy do nich dodać ulubionego twarogu. Niedużo, ale dzięki temu będą miały bardziej okrągły smak, no i będą dużo delikatniejsze. Pozostało dodać jeszcze około łyżeczki proszku do pieczenia. Dopiero gdy wymieszacie całość i zobaczycie, jaka będzie konsystencja, należy dodawać mąki. Lepiej wcześniej jej nie dodawać, bo możecie dać po prostu za dużo. Na końcu jeszcze dodajcie troszeczkę soli. Taka powinna być idealna konsystencja tego ciasta na placuszki. Ach, się nagadałem. Chodźcie, idziemy je smażyć. Na rozgrzaną patelnię nalewam teraz dosyć sporą ilość oleju. Po czym w 3 różnych miejscach nakładam ciasto na placuszki. I na bardzo małym ogniu czekam, aż się ładnie przyrumienią. Placuszka przykładam na drugą stronę. Spójrzcie, jaki pięknie przyrumieniony. Czym dłużej smażycie te placuszki, tym będą bardziej puszyste. Placuszki trzeba odłożyć na bok i za chwilę można się zajadać. Powidła jeszcze gorące, ale już bardzo ładnie się zredukowały. Jeszcze gdzieniegdzie widać kawałki śliwek, które się nie rozpadły i to jest bardzo ważne, bo chodzi o to, żeby one były wyczuwalne. Ciepłe powidła wyrzucam na te placki, już nie mogę się doczekać, nie będę czekał, aż one przystygną. Oczywiście wy możecie przelać sobie je do słoików i schować do szafki, żeby całą zimę można było je pałaszować. A ja za chwilę będę je pałaszował z tymi oto ciepłymi plackami jabłkowymi. Mam nadzieję, że zrobicie razem ze swoimi dzieciakami taką potrawę i będziecie kontynuowali te rodzinne, kulinarne wspomnienia.